Malta położona jest na środku Morza Śródziemnego, pomiędzy włoską wyspą Sycylią a Tunezją. Ze względu na strategiczne położenie, wyspa ta była w przeszłości obiektem zainteresowania wielu państw. Pierwsi mieszkańcy Malty pojawili się na wyspie około 7000 lat temu i pochodzili prawdopodobnie z Sycylii. Następnie na Malcie pojawili się Fenicjanie i wykorzystywali ją jako port etapowy w swoim handlu zagranicznym, uzupełniając tu zapasy wody i pożywienia. W 480 roku przed naszą erą Maltę zdobyli Kartagińczycy, z kolei w 218 roku przed naszą erą, na samym początku II wojny punickiej, wyspę zajęli Rzymianie, włączając ją do swojego imperium. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego Malta trafiła do Bizancjum. W IX wieku Maltę zdobyli Arabowie. Z kolei w wieku XI wyspa została zdobyta przez Normanów. Następnie Malta dostała się pod władanie hiszpańskie. Król tego kraju w roku 1530 oddał tę wyspę zakonowi Joanitów, którzy zostali wyparci z Rodos przez Turków. Joanici, czyli zakon kawalerów maltańskich, pozostał na wyspie do roku 1798. W tym właśnie roku wyspa dostała się pod panowanie Francji z Napoleonem na czele. Z kolei w roku 1800 wyspa dostała się pod władanie Wielkiej Brytanii i została pod jej protektoratem aż do roku 1964, kiedy uzyskała niepodległość. Nazwa stolicy państwa, Valletta, pochodzi od Jeana de la Valette, który był dowódcą obrony Malty w okresie tzw. Wielkiego Oblężenia. Typowe dla Valletty i kilku innych miast Malty są kolorowe drewniane balkony. Na wielu wąskich ulicach wiszą one nad głowami przechodniów. Balkony są częścią tradycyjnej architektury, w której małe obszary są gęsto upakowane wieloma kamienicami. Jest to pomysłowe rozwiązanie zwiększenia małych i ciasnej przestrzeni na wyższych piętrach. Zamknięta konstrukcja balkonu powiększa pokój. Katedra Świętego Jana Chrzciciela jest to najważniejsza i największa świątynia wybudowana w latach 1572-1581. Została ona zbudowana jako główna świątynia zakonu Joanitów. Jest także jednym z pierwszych kościołów barokowych w Europie. Cechuje się bogactwem różnego rodzaju dekoracji. Ulice miast wyspy urozmaica wyjątkowy maltański zwyczaj oddawania domostw pod opiekę Maryi czy innych świętych. Koło drzwi umieszcza się wizerunek patrona, może to być niewielka kapliczka, płaskorzeźba albo malowana płytka. Znajdujemy się koło memoriału Golden Eagle, czyli Złoty Orzeł. Jest to memoriał poświęcony pilotom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Są to głównie brytyjscy piloci. Oczywiście zapomniano o Polakach. Walczyło tutaj kilku Polaków, m.in. ci, którzy polegli w katastrofie samolotu Halifax. Polacy walczyli w dywizjonie 318. Tak samo kilka okrętów walczyło kilka okrętów z polskimi marynarzami walczyło o Maltę. Były to okręty podwodne Dzik i Sokół, a także niszczyciel Kujawiak, który zatonął w wyniku zderzenia się z miną. Niedawno, w 2014 roku, odnaleziono ten wrak.
Kolejnym, innym okrętem, który walczył w obronie Malty, był Garland. Historia Cytadeli Wiktorii na wyspie Gozo sięga późnego średniowiecza, aczkolwiek wzgórze to było zamieszkane od czasów neolitu. Przez wieki Cytadela była schronieniem przed atakami korsarzy czy Saracenów, jak dawniej określono Arabów. Forteca została rozbudowana po wielkim oblężeniu Malty w 1565 roku, aby zapobiec kolejnym atakom. Do roku 1637 prawo nakazywało, aby mieszkańcy wyspy spędzali noc w obrębie murów Cytadeli ze względów bezpieczeństwa. W latach kolejnych, bardziej bezpiecznych, mieszkańcy wyspy osiedlali się poniżej murów Cytadeli, dzięki czemu powstało miasto Rabat, obecnie znane jako Wiktoria. Starsze określenie miasta Wiktoria, czyli Rabat, pochodzi z języka arabskiego i oznacza przedmieście, podgrodzie. W drugiej połowie XIX wieku brytyjska królowa Wiktoria zmieniła nazwę miasta i nadała jemu prawa miejskie. Dzień dobry Państwu, znajduję się na wyspie Gozo, w mieście Wiktoria, który jest głównym miastem tej wyspy. Za mną jest przepiękna panorama tego miasta. Jest dosyć spokojnie w porównaniu z Maltą i z La Vallettą. W ogóle mało ludzi jest. Jestem na Cytadeli. Na murach Cytadeli jest super widok, super pogoda. Ogólnie warto tutaj pojechać, jest dosyć spokojnie. Nie wiem, czy widać, ale za mną jest katedra w tle. Jest to katedra o dosyć wielkiej kopule. Jest to chyba trzecia największa kopuła w Europie po Bazylice Świętego Piotra w Rzymie i po katedrze Świętego Pawła w Londynie. Prawdopodobnie będzie widać na innych zdjęciach. Jest to rotunda znajdująca się w mieście Mosta. W 1942 roku podczas nalotu Luftwaffe rzuciło bombę, która wpadła przez kopułę do wnętrza świątyni, w której znajdowało się ponad 300 wiernych. Bomba nie eksplodowała i nikogo nie zraniła.
Nazwa miasta Medina pochodzi z języka arabskiego i oznacza tyle co warowne miasto. Położenie Mediny na wzgórzu sprawia, że z murów miasta podziwiać możemy panoramę wyspy i wszystkie jej kolory. Z tej perspektywy świetnie widać, że piaskowy kolor zdecydowanie dominuje na Malcie. Dzień dobry Państwu. Znajduję się w Medinie, dawnej stolicy Malty. Miasto to znajduje się na najwyższym wzniesieniu tej wyspy. Generalnie zwane jest ono cichym miastem ze względu na dosyć spokojny klimat, także zakaz wjazdu aut do centrum Starego Miasta. W ogóle warto tutaj przyjechać. Miasto jest otoczone starymi murami o wysokości 25 metrów. Naokoło jest fosa, ale niestety jest sucha. Już samą atrakcją jest spacerowanie po uroczych uliczkach Mediny. Ozdobne kołatki do drzwi, stylowe latarnie i typowe dla Malty balkony nadają jej wyjątkowego charakteru. Choć to niewielkie miasto, warto powłóczyć się brukowanymi uliczkami. To takie miasto muzeum, w którym należy na wszystko zwrócić uwagę. Ważną datą w historii Malty jest rok 1565, kiedy nastąpiło tzw. Wielkie Oblężenie Malty. Mianowicie Imperium Osmańskie próbowało zdobyć tę wyspę. Armia Imperium Osmańskiego liczyła wtedy około 30 000 wojowników, natomiast armia broniąca Maltę liczyła około 6 do 8 tysięcy osób. W trakcie 3-miesięcznego oblężenia armii Imperium Osmańskiego, pomimo znacznej przewagi, nie udało się zdobyć Malty. Niektórzy wyróżniają także drugie oblężenie Malty, które miało miejsce podczas II wojny światowej. W tym czasie wyspa była celem nalotów i ataków armii hitlerowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Winston Churchill określił wyspę jako niezatapialny lotniskowiec, ponieważ brytyjskie lotnictwo i marynarka mogły atakować z tej wyspy konwoje państw osi wiozące zaopatrzenie dla wojsk niemieckich w Afryce Północnej. Wysokie mury zapewniają chłód w gorący dzień, zaś wąskie uliczki i domy w kolorze piaskowca dodają uroku temu miejscu. Wciąż jestem w Medinie, dawnej stolicy państwa Malta. Idę sobie tymi wąskimi uliczkami, coś pięknego. Medina to tak zwane ciche miasto. Tutaj możesz wykonać zdjęcie na Instagram. Medina leży na najwyższym wzniesieniu Malty, stąd jest super widok na całą wyspę. Znajdują się tu katakumby katedra Piotra i Pawła. Idę sobie i idę. Dobrze, myślę. Na razie pani. Ja mogę spróbować coś więcej z koło. Mimo że? Jacyś Polacy za mną. Tararara. Turururu. Tararara. Proszę Państwa, proszę spojrzeć za mną. Super widok. Albo teraz proszę spojrzeć na to. Widzą Państwo? Coś pięknego. Super. Maria z Dzieciątkiem.
No i jeszcze za mnie tam. Ogólnie rzecz biorąc, miejsce warte odwiedzenia, biorąc pod uwagę, że nie jest w sumie dosyć tłoczno. Czas pojedynczy turyści, w niektórych miejscach są większe skupiska. Ogólnie jest to miasto zwane cichym miastem. O, kolejna cicha uliczka. Proszę spojrzeć. Czasami może trochę przypominać Kraków w mniejszym stopniu. Idziemy dalej, idziemy dalej. Kolejna taka uliczka. Super.